Treści prezentowane w tym filmie służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie stanowią rekomendacji ani porad inwestycyjnych. Witam na moim kolejnym filmie z cyklu Sekrety Ichimoku. Dzisiaj omówimy sobie strukturę Ichimoku, ale w takim ujęciu, jak to opisywał Goichi Hosoda, czyli wynalazca tego systemu. W filmie postaram się zidentyfikować i ogólnie omówić zastosowanie opisywanych przez Hosodę 5 spanów oraz jego 3 teorii. Mam nadzieję, że informacje przeze mnie przekazane pozwolą Wam ujrzeć Ichimoku w innym świetle i wpłyną na jego skuteczne i efektywne zastosowanie. Jak zwykle zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrybowania mojego kanału. Wskaźnika Ichimoku nie muszę już chyba Wam opisywać, ale składa on się z 5 linii, z linii Tenkan, Kinjun, Chikou, Senkospan A i Senkospan B, przestrzeni pomiędzy linią SSA i SSB, którą nazywamy chmurą, inaczej kumą. Jeśli bym Was poprosił, abyście narysowali tą strukturę Ichimoku King Ohio, to z pewnością większość z Was narysowałaby właśnie taki podobny wykres. Ale czy Hosoda również narysowałby podobnie? A może on widział tą strukturę inaczej? Moim zdaniem, interpretując to, co opisywał w swoich księgach, schemat funkcjonalny Ichimoku przez niego narysowany wyglądałby następująco i składałby się z 5 spanów oraz 3 teorii czasu, zasięgów i fal. Uświadomienie sobie konstrukcji, czy też struktury Ichimoku jest niezwykle istotne, gdyż to właśnie przeniesie Wasz trading na wyższy poziom i pozwoli w pełni wykorzystać zalety tego systemu. W dalszej części filmu postaram się zidentyfikować te elementy oraz omówić ogólnie ich zastosowanie w tradingu. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym wyjaśnić jeszcze jedną kwestię związaną z nazewnictwem tego systemu. Ichimoku King Ohio powszechnie tłumaczone jest jako wykres równowagi na pierwszy rzut oka. Czy takie tłumaczenie jest jednak właściwe? Moim zdaniem nie. I zaraz wyjaśnię dlaczego. Nazywanie Ichimoku wykresem jest zbyt dużym uproszczeniem, a to z tego względu, że wykres równowagi stanowi tylko fragment lub inaczej mówiąc tylko jedną część składową tego systemu. Kolejnymi elementami jest span wyprzedzający, który wyprzedza wykres równowagi o 26 okresów, oraz span opóźniony, który z kolei cofnięty jest w stosunku do wykresu równowagi o 26 okresów. Z tego względu możemy Ichimoku King Ohio przedstawić jako tabelę z 3 kolumnami, które odpowiednio odnoszą się do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. To dlatego Ichimoku King Ohio powinno być tłumaczone jako tabela równowagi na pierwszy rzut oka. Zastanawiałem się, skąd wzięło się takie przekłamanie. Prawdopodobnie z błędnego tłumaczenia słowa Hio, które na angielski można przetłumaczyć jako tabelę, wykres lub diagram. Jeżeli wczytacie się w to, co opisywał Hosoda, jak również jego wnuk Tetsei, to przekonacie się, że mam rację. Kilka słów o słowie span. Hosoda długo zastanawiał się, jak nazwać istotne zakresy czasowe w swoim systemie. Wykorzystał do tego celu angielskie słowo span, które oznaczało odległość pomiędzy 2 filarami w moście. Te filary muszą być ustawione w takiej odległości, aby most nie uległ zawaleniu, a więc ta odległość jest kluczowa. I tak też jest w systemie Hosody, który opiera się na kluczowych zakresach czasowych, nazywanych spanem. Omówmy sobie teraz funkcje poszczególnych elementów struktury Ichimoku. Span pierwszy pozwala nam na ustalenie siły i możliwego zachowania się ceny. Span drugi odnosi się do sentymentu rynku oraz do przyszłych poziomów wsparcia i oporu, a span trzeci to jest momentum ceny w danym okresie czasu, czyli pęd ceny w danym okresie czasu. Span czwarty służy nam do poznania kierunku, w jakim porusza się cena w trendach wzrostowych i spadkowych, a span piąty pozwala uchwycić zakresy spadków i wzrostów oraz ich zależności czasowej, tak zwany rytm świec. Do tego dochodzą nam 3 teorie. Teoria czasu, która jest istotna dla określenia dnia zmiany, teoria zasięgów, istotna dla określenia zasięgu czy wartości ceny w dniu zmiany oraz teoria fal, istotna dla określenia kierunku ceny po dniu zmiany. Ułożenie tych spanów jest nieprzypadkowe. Widzicie, że span czwarty i span piąty
jest otoczone jakby tymi teoriami. I tak jak powiedziałem, nie jest to przypadkowe, gdyż span 4 i span 5 bardzo mocno opiera się na tych teoriach. Przejdźmy teraz do omówienia 3 pierwszych spanów. Tak jak mówiłem, span pierwszy jest potrzebny do ustalenia siły i możliwego zachowania się ceny. Jest to tak zwana teraźniejszość ceny, o której wspominał Hosoda. Czyli możemy powiedzieć, że ten span odnosi się do teraźniejszości. Span drugi pokazuje nam sentyment rynku oraz przyszłe poziomy wsparcia i oporu, a więc poniekąd to odnosi się on do przyszłości. Span trzeci z kolei pokazuje nam momentum, czyli pęd aktualnej ceny w porównaniu do jej przebiegu w przeszłości. Czy te spany Wam coś przypominają? Tak, to jest właśnie tabela równowagi na pierwszy rzut oka. Gdzie span pierwszy jest właśnie wykresem równowagi, span drugi spanem wyprzedzającym, a span trzeci spanem opóźnionym. Te spany pozwalają nam na pierwszy rzut oka zorientować się w sytuacji na rynku i określić wstępnie lub bardziej dokładnie, jak cena może się zachować w przyszłości. Przejdźmy teraz do zidentyfikowania elementów, które tworzą span pierwszy, który odnosi się do teraźniejszości. Ruchy rynkowe mocno zmieniają się w kierunku zaburzenia równowagi pomiędzy kupującymi i sprzedającymi. Wykres równowagi, czyli span pierwszy, jak to się udało nam wcześniej zidentyfikować, służy właśnie do obserwacji tej zależności. Wykres równowagi składa się z 2 linii. Z linii Tenkan-sen, czyli średniej ceny z minimalnej i maksymalnej wartości, jaką osiągnęła ona w 9 okresach, oraz linii Kijun, średniej ceny minimalnej i maksymalnej, która osiągnęła w okresach 26. Obserwacja wzajemnych relacji linii Tenkan i Kijun jest bardzo istotna dla określenia momentu kupna lub sprzedaży. Jeżeli linia Tenkan znajduje się nad linią Kijun, oznacza to, że tutaj powinniśmy szukać możliwości do kupna. Jeżeli Tenkan znajduje się pod linią Kijun, no to w tym momencie szukamy sygnałów sprzedaży. Moment niezdecydowania kupujących i sprzedających zobrazowany jest właśnie punktem, w którym przecinają się obie te linie. Na jakie elementy powinniśmy zwracać uwagę, analizując span pierwszy, czyli wykres równowagi? No przede wszystkim na wszelkie przecięcia linii Tenkan i Kijun, na kierunek wskazywany przez te linie, odległość ceny od linii Tenkan i Kijun, jak również odległość pomiędzy tymi liniami. Dosyć istotne są również płaskie przebiegi linii Tenkan i Kijun-sen, gdyż wskazywać mogą one na konsolidację. Tu mamy przykładowy wykres z zaznaczonymi liniami Tenkan, czyli linia czerwona, i Kijun. No i postarajmy się, patrząc tutaj na tą ściągawkę z boku, przeanalizować ten wykres. Tutaj widzimy, że linia Tenkan przebija linię Kijun od spodu. Jest to sygnał tak zwanego złotego krzyża. O tych sygnałach mówiłem już w moich poprzednich filmach. Jest to sygnał prowzrostowy. Widać, że cena po tym sygnale zaczęła wzrastać. Tu mamy przykład sygnału martwego krzyża, czyli linia Tenkan przebija linię Kijun od góry i widać, że cena również tutaj zareagowała, można powiedzieć, że zareagowała na ten sygnał i mieliśmy tutaj spadek. Kolejnym elementem jest tutaj ułożenie linii. Linie są dość ostro skierowane do góry, również odległość między nimi jest dosyć mała, niewielka. To oznacza, że mamy do czynienia tutaj z dość silnym trendem. To rzeczywiście widać, że ten trend jest tutaj silny. Kolejnym elementem jest tutaj oddalenie się linii Tenkan od linii Kijun, ale również i cena tutaj dosyć daleko odsunęła się od obu tych linii. To oznacza, że tutaj mamy do czynienia z dość dużym zaburzeniem równowagi i cena będzie teraz starała się tutaj jakby powrócić do tej równowagi. Widać, że przy spadku, przy słabnącym właśnie trendzie linia Kijun jest tutaj istotnym poziomem wsparcia lub oporu. W tym momencie to jest poziom wsparcia. Mamy tu też płaskie przebiegi tutaj linii Tenkan, krótkie odcinki linii Kijun. Takie zaplątanie się w te linie, czyli oscylacja wokół tych linii wskazuje tutaj na okres konsolidacji.
Przejdźmy teraz do omówienia spanu drugiego. Span drugi, czyli span wyprzedzający, tworzony jest przez linię SSA i SSB. SSA stanowi średnią z wartości Tenkan i Kijun, SSB to średnia z maksymalnej i minimalnej wartości ceny w okresie 52. Przestrzeń pomiędzy liniami SSA i SSB nazywamy chmurą, inaczej Kumo. Jeśli SSA znajduje się nad linią SSB, to wtedy mamy do czynienia z Kumo wzrostowym, a jeżeli na odwrót, to wtedy z Kumo spadkowym. Linie te przesunięte są względem aktualnej ceny o 26 okresów w prawo. Ten prosty zabieg pozwala nam nie tylko zidentyfikować, jaki jest przyszły sentyment rynku wzrostowy czy spadkowy, ale również wskazuje nam na przyszłe obszary wsparcia i oporu. Analizując span drugi, powinniśmy zwrócić uwagę na następujące elementy. Na kolor Kumo, położenie ceny względem Kumo, Kumo twist, czyli przecięcie linii SSA-SSB, inaczej mówiąc zmiana koloru chmury, kierunek wskazywany przez linię SSA i SSB, odległość ceny od Kumo, grubość Kumo oraz płaskie przebiegi SSB i Kumo. Na ekranie widzimy przykładowy przebieg ceny oraz Kumo. Jeśli cena znajduje się nad chmurą, to przewagę w okresie długoterminowym mają kupujący, tak jak tutaj w tym przypadku. Jeśli cena znajduje się pod chmurą, to wtedy przewagę mają sprzedający. Płaska chmura sugeruje, że cena będzie konsolidować. Dodatkowo płaskie przebiegi SSB czy też całego Kumo oddziałują na cenę jak magnes i będą cenę przyciągać do siebie. Tak jak tutaj widzimy w tym przypadku, ta korekta była wywołana właśnie płaskim SSB, które przyciągało cenę do siebie. Chmurę należy traktować jako obszar wsparcia i oporu. Im cięższa jest chmura, tym łatwiej ją pokonać, tak jak tu w tym przypadku. Im grubsza, tym trudniej. I tu widać po przebiciu linii SSA cena straciła swoją moc. Żeby ją odbudować, oscylowała pomiędzy liniami SSB i SSA. Dopiero po odbudowaniu swojej siły cena opuściła SSB. Widać to, że ta siła, że to było takie dynamiczne, najczęściej to się przejawia właśnie taką dłuższą świecą. Równie dobrze cena mogła przebić linię SSA i wrócić do swojego poprzedniego ruchu. Istotnym elementem Kumo jest punkt zmiany koloru chmury, czyli przecięcie linii SSA i SSB, zwany potocznie Kumo twist. Ten punkt jest szczególnie istotny w sytuacjach, gdy cena przez dłuższy czas konsolidowała, tak jak w tym przypadku. W tych sytuacjach Kumo najczęściej jest położone horyzontalnie. Konsolidacja jest obrazowana poprzez ułożenie chmury. Kumo twist wyznacza poziom rynku, wokół którego cena oscyluje. Ten poziom powinien stanowić tutaj w okresie 52 dni, jeżeli mamy to wykres dzienny, powinien stanowić połowę zakresu ruchu ceny. No i tak to też się tutaj w tym momencie dzieje. Wybicie tego obszaru jest równoznaczne z opuszczeniem konsolidacji. Płaskie przebiegi SSB są również bardzo użyteczne do identyfikacji poziomów wsparcia i oporu. Wyznaczamy sobie linię w oparciu o płaskie przebiegi SSB, tak jak na tym ekranie widzimy, i jak widać cena tutaj reaguje bardzo dokładnie na te wyznaczone poziomy. Tak jak wcześniej powiedziałem, linie SSA i SSB są istotnymi poziomami wsparcia i oporu. Tutaj mamy kilka przykładów. Widzimy tutaj, że cena zatrzymuje się na linii SSA. W tym momencie linia powstrzymana jest przez linię SSB, a tutaj mamy sytuację, kiedy cena, przebijając linię SSB, poruszała się, oscylowała wokół linii SSA i SSB, a następnie opuściła SSB górą. Kiedyś na grupie facebookowej prezentowałem cykl opisujący wzorce Kumo. Opisywałem różne przypadki ułożenia względem siebie linii SSA i SSB, jak również tą informację można było wykorzystać do prognozowania przebiegu ceny. Zachęcam do samodzielnego przeanalizowania tych wzorców. Po pewnym czasie zauważycie dużą poprawę w analizowaniu spanu drugiego i rzeczywiście na pierwszy rzut oka będziecie w stanie ocenić sytuację na wykresie. Span trzeci, czyli span opóźniony, uważany był przez Hosodę obok spanu piątego za najważniejszy span. Span opóźniony, czyli linia Chekhov span,
uzyskiwany jest poprzez przesunięcie w lewo o 26 okresów wykresu cen. Ten prosty zabieg umożliwia nam porównanie aktualnej ceny z jej wartością sprzed 26 okresów i uzyskanie w ten sposób informacji o momentum ceny, inaczej mówiąc o jej pędzie. Analizując span trzeci powinniśmy zwracać uwagę na następujące elementy. Na momenty przebicia ceny przez linię Chico Span, położenia linii Chico Span względem ceny, odległość od ceny w poziomie, wolna przestrzeń nad lub pod Chico Span oraz moment, w którym Chico Span wplątane jest w cenę, gdyż oznaczać to będzie konsolidację. Na przykładowym wykresie widzimy, że Chico Span przebija cenę historyczną, co odpowiada to tutaj temu momentowi w teraźniejszości. Jest to istotny sygnał prowzrostowy. Widać, że cena później zaczęła wzrastać. Tu mamy przypadek, kiedy Chico Span przebija cenę z góry na dół. Jest to sygnał prospadkowy. Widzimy, że również tutaj cena zareagowała na ten sygnał. Znaczna odległość Chico Span od ceny w poziomie świadczy, że mamy do czynienia z silnym trendem. W miarę zbliżania się Chico Span do ceny, jej pęd maleje i praktycznie zanika w momencie, kiedy Chico Span wplątuje się tutaj wykres cenowy. Dosyć tutaj istotnym momentem jest przebicie ceny przez Chico, gdyż można na podstawie tego określić poziom rynku, wokół którego cena będzie oscylować. Jak widać, poziom rynku został tutaj przebity, cena doszła do dolnej krawędzi tego kanału, w którym się cena poruszała dotychczas. Widzimy, że ten poziom rynku został tutaj przetestowany. To już jest taki pierwszy sygnał, że być może cena opuści konsolidację. No i tak też się stało. Dosyć silna, dynamiczna świeca wybiła konsolidację i w tym momencie spadki zostały kontynuowane. Poprzednio mówiłem, że istotna jest też wolna przestrzeń nad czy też pod liniami Chico. Musimy zwracać uwagę na wszelkie przeszkody, które stoją na drodze Chico Span. Tymi przeszkodami mogą być historyczne przebiegi linii Ichimoku. Tutaj mamy w tym momencie, widzimy, że cena, pomimo tego, że nie ma tutaj jakiegoś tam widocznego poziomu oporu, zatrzymała się, zawróciła. Wynika to z tego, że Chico w tym momencie napotkał opór w postaci linii SSA czy też Kumo i dlatego cena nam tutaj odbiła. Kolejny przypadek, ponownie Kumo było tą przeszkodą nie do pokonania dla linii Chico i ponownie cena nam się zatrzymała i jej kierunek się odwrócił. Także nie tylko przecięcia, ale również interakcje z różnymi liniami historycznymi, oczywiście Ichimoku, są tutaj dosyć istotne. Zanim przejdziemy do omówienia spanu 4 i 5, zatrzymajmy się chwilę na bardzo ogólnym omówieniu trzech teorii Ichimoku: teorii czasu, fal i zasięgów. Teorie są Wam pewnie znane, jeśli nie, to w przyszłości poświęcę może więcej czasu na ich dokładne omówienie, ale dzisiaj skupię się tylko na ich ogólnych założeniach. Podstawą tabeli równowagi jest teoria czasu. Hosoda wielokrotnie podkreślał, że od ceny ważniejszy jest czas. Twierdził on, że podmiotem rynku giełdowego jest czas, a ceny podążają za nim jako rezultat. Pamiętam, że to stwierdzenie uznawane było za bardzo kontrowersyjne przez moich kolegów na różnych grupach poświęconych Ichimoku. Wiele osób nie zgadzało się z Hosodą, twierdząc, że na przykład cena jest uzależniona od popytu i podaży, a nie od czasu. Pewnie wszyscy mieli rację w tym, co głosili, ale ja Wam postaram się teraz przedstawić swoją interpretację tego, co głosił Hosoda. Załóżmy, że ktoś poprosiłby Was w poniedziałek, żeby określić wartość zachowania się ceny za 3 dni. Czy jesteśmy w stanie dokładnie podać, jaka będzie wartość ceny w tym dniu? Czy też jesteśmy w stanie powiedzieć, w jakim kierunku będzie poruszała się cena w tym dniu? Niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale jesteśmy w stanie określić dokładnie czas. Za 3 dni od poniedziałku będziemy mieli czwartek, więc czas jest dla nas zawsze znany. A jak mamy jedną znaną wartość, to możemy pokusić się w oparciu o nią na określenie pozostałych 2 niewiadomych, jak wartość
kierunek ceny. Oczywiście nie jest możliwe określenie tych parametrów w każdym momencie czasu, a jedynie w określonych odcinkach czasowych zwanych dniami zmiany. Inaczej mówiąc, w dniach zmiany cena odkrywa na chwilę swoje tajemnice i pozwala nam na określenie swojej wartości i kierunku, w jakim będzie się poruszała. Z czego to wynika? Ano z tego, że rynek porusza się w pewnych powtarzalnych cyklach. Co to jest dzień zmiany? Tak jak powiedziałem, dzień zmiany jest dniem, w którym cena odkrywa swoje tajemnice i możliwe jest określenie jej wartości, inaczej zasięgu lub też kierunku, w jakim będzie się dalej poruszać. Rozróżniamy 3 przypadki dnia zmiany. Pierwszy przypadek to cena w dniu zmiany lub dzień po zmienia swój dotychczasowy kierunek na przeciwny. Ten przypadek możemy nazwać również dniem zwrotu. Należy jednak zauważyć, że nie każdy dzień zwrotu będzie dniem zmiany. Przypadek drugi, natychmiastowe przyspieszenie. Jeśli cena w dniu zmiany lub dzień po nie zmienia swojego kierunku na przeciwny, to wysoce prawdopodobne jest, że nastąpi przyspieszenie dotychczasowego trendu. Ta sytuacja zachodzi częściej w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z trendem spadkowym. Ostatnim przypadkiem jest przedłużenie, czyli kontynuacja. Wydaje się najtrudniejsza do zidentyfikowania, ale jeśli w dniu zmiany otrzymamy sygnał, że trend będzie kontynuowany, to należy uznać go za silny sygnał. Ten rodzaj dnia zmiany występuje częściej w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z trendami wzrostowymi, gdyż one są zazwyczaj silniejsze. Chciałbym podkreślić, że nie każdy dzień, w którym nastąpi np. zwrot lub przyspieszenie, może być uznany za dzień zmiany. Nawet jeśli on wypadł w cyklu przez nas wyznaczonym. Za taki dzień może być uznany tylko taki przypadek, w którym cena osiągnęła swój zasięg cenowy lub też zostanie on potwierdzony przez span 5. To przedstawię w dalszej części filmu, kiedy będziemy już przedstawiali konkretny przykład, jak wykorzystywać poszczególne spany do analizy. Do wyznaczania dnia zmiany możemy posłużyć się cyklami opartymi na liczbach podstawowych 9, 17, 26, 33, 42, to na pewno też jest Wam znane, lub też za pomocą cykli równoważnych, czyli tych, które są inne niż cykle podstawowe. Tu też nie będę rozwijał tego tematu, pokażę to później na przykładzie praktycznym. Teoria fal Hosody w porównaniu z innymi teoriami, jak teoria fal Eliota, jest stosunkowo prosta. Hosoda uważał, że każdy ruch ceny można opisać za pomocą 3 układów fal, takich jak fala I, fala V i fala N. Fala N zbudowana jest z ruchu trójfalowego. Inne układy ruchu trójfalowego, nazywane falami pośrednimi również, są to fale P, Y i S. Pojawienie się tych układów świadczyć może o ruchach bocznych ceny, czyli konsolidacjach. Teoria cen, czyli inaczej mówiąc teoria zasięgów, pozwala na wyznaczenie zakresu ruchu trzeciej fali typu N. Zakres ruchu CD wyliczany jest na podstawie wartości czy tam zakresów ruchów AB i BC. Na ekranie przedstawiłem 4 najważniejsze zasięgi V, N, E i NT. Ponieważ jestem wzrokowcem, chciałem, żeby w taki właśnie tutaj sposób łatwy do zapamiętania przedstawić zasadę wyliczania tych zasięgów. Zasięg typu V wyliczamy odzorowując wartość BC od punktu B. W ten sposób osiągamy wartość D, który jest zasięgiem typu V. Zasięg typu N wyliczany jest na podstawie odniesienia wartości odcinka AB z punktu C. Wartość zasięgu E wyliczany jest na podstawie odniesienia odcinka AB z punktu B, no i wartość zasięgu NT wyliczana jest na podstawie odniesienia czy odłożenia odcinka AC z punktu C. Inne zasięgi możemy tworzyć na podstawie tych 4 podstawowych układów poprzez zwielokrotnianie tych zasięgów. Hosoda pisał, że nawet 8-krotnie można zwielokrotniać te zasięgi, lub też tworzone są na podstawie średnich z 2 różnych zasięgów. Przejdźmy teraz do mówienia spanu 4. Hosoda twierdził, że 4. span znajduje się dokładnie nad spadkami i wzrostami ceny. Dąży on do poznania kierunku, w jakim zmierzają trend wzrostowy bądź spadkowy. Fale występują w powtarzalnych się okresach 5, 9, 13, 17, 26 oraz 33 i 42.
Aby skorzystać ze spanu czwartego, każdego dnia należy zanotować ceny zamknięcia świec we wskazanych okresach przeszłości. W okresie 5, 9, 17, 26 i tak dalej. Wówczas to ruchy ceny poinstruują nas, czy wartości te zbliżają się do siebie i wkrótce nastąpi na przykład gwałtowny wzrost lub spadek, czy też skrzyżują się, przez co nastąpi duża zmiana ze sprzedaży na kupno lub odwrotnie. Przyznam się, że ja nie stosuję tego w ten sposób. Wprowadziłem pewne modyfikacje i chciałbym właśnie je teraz Wam przedstawić. Pierwszy mój sposób polega na tym, że linii Chico Span przypisuję różne argumenty zgodne z określonymi przez Hosodę dla spanu czwartego cyklami. Na tym wykresie zastosowałem tylko 3 linie z wartościami 9, 17, 26, żeby nie zamazywać tutaj obrazu. Obserwując te linie, podobnie jak to robimy w przypadku standardowym Chico Span, zresztą 26 to jest to standardowe, otrzymujemy szereg informacji na temat pędu ceny i jej możliwym kierunku w różnych okresach czasowych. Możliwe jest więc obserwacja ceny w okresach krótko, średnio i długoterminowych. Kolejna metoda, znacznie prostsza, to obserwacja zachowania się ceny w określonych cyklach od ostatniego szczytu lub dołka. W tym przypadku cykle wyznaczone zostały od tej świecy, która była ostatnim dołkiem lokalnym. I jak widać, z mniejszą lub większą precyzją cena zmieniała swój kierunek w obrębie właśnie wyznaczonych cykli. Przejdźmy teraz do spanu piątego. Span piąty obok spanu trzeciego był uznawany przez Hosodę za najistotniejszy. Span ten określony jest cyklem równorzędnym na podstawie ostatniej fali. Tutaj oznaczonym, ten cykl znaczymy tutaj literą X. I tak jak w tym przypadku, na przykład mamy tu falę I, na podstawie której ten cykl został wyznaczony. Odpowiedź na tą falę powinna znajdować się w tym samym cyklu, czyli również odpowiedź powinna nastąpić w cyklu X. I może składać się zarówno z ruchów jedno-, dwu-, jak i trzechfalowych. Także odpowiedzią na falę I może być fala I, może być fala V lub też fala N. Span piąty jest szczególnie przydatny do określenia kierunku ceny po dniu zmiany. Jak widzimy, że w tym przypadku fali N należy się spodziewać tutaj w kolejnym dniu po zakończeniu się tego tutaj okresu wzrostu. Na przykład przy fali V możemy się spodziewać spadku. Podstawowe formy spanu piątego przedstawiono tutaj na ekranie. Na pewno ten tutaj schemat też Wam jest znany. To jest schemat z książki Sasakiego, który dodatkowo uzupełnił te formy podane przez Hosodę, również przez formy z wykorzystaniem ruchów czterofalowych. Tak jak tu widzimy, że odpowiedzią na falę I mamy ruch czterofalowy, na falę V to samo, na falę N i na ruch czterofalowy mamy również ruch czterofalowy. Przejdźmy teraz do przykładu praktycznego, jak wykorzystać spany i 3 teorie w naszej analizie. Przykład oparty jest na parze walutowej dolar australijski, frank szwajcarski, którą rozgrywałem od października 2021 roku do marca tego roku. Na ekranie widzimy wycinek wykresu. Widać, że cena po osiągnięciu minimum w tym punkcie zmieniła swój kierunek na prowzrostowy. Ostatnia świeca wybiła nowy szczyt, co by świadczyło, że wzrosty będą kontynuowane. Wspomagając się tutaj spanem czwartym, widzimy, że ta ostatnia świeca, ten ostatni wierzchołek znajduje się w okresie 26 od tego dołka. Może być to potraktowane jako sugestia, że cena może tutaj zmienić swój kierunek, ale choć patrząc na sam wykres można mieć tutaj wątpliwości. Z pewnością kolejne świece rzuciłyby tutaj troszeczkę więcej światła, ale spróbujmy przeanalizować tą sytuację za pomocą spanów pierwszego, drugiego i trzeciego. To jest ten sam wykres, ale już z włączonym wskaźnikiem Ichimoku. Widzimy, że tu pojawiło się kilka sygnałów, które sygnalizowałyby dalsze wzrosty. Pierwszym takim sygnałem jest tutaj przecięcie linii Kijun przez linię Tenkan. Jest
jest to sygnał Złotego Krzyża, sygnał prowzrostowy. Widać, że obie linie potwierdziły ten sygnał, bo zaczęły wskazywać tutaj kierunek i się zmienił też również na prowzrostowy. Kolejnym tu sygnałem jest przebicie linii ceny przez linię Chico Span. No i kolejny sygnał tutaj widać dynamiczne, taka duża świeca, przebicie Kumo, czyli chmury. Pojawia się nam tu też chmura prowzrostowa. Te trzy sygnały to nic innego jak sygnał poprawy trzech ról wzrostowy. O tym mówiłem też w swoich filmach. Mamy taki pewien dylemat, czy jednak ten wzrost będzie tutaj kontynuowany. Mogą być tu pewne obawy, gdyż mamy tutaj, tak jak mówiłem, płaskie SSB czy płaskie Kumo może działać tak jak magnes, przyciągając cenę w swoim kierunku. Widzimy, że tu było Kumo horyzontalne, ale w ostatniej tutaj fazie SSA i SSB zaczynają poruszać się do góry, co świadczy o kolejnych wzrostach. Trudno nam powiedzieć, czy ten ruch tutaj się zakończył. Chico Span jest już uwolnione, nie ma tutaj żadnych przeszkód, które by ograniczały ruch wzrostowy. No mówię, jedynie co nas martwi, to jest te płaskie SSB, które może nas tutaj przyciągać. Na podstawie tego trudno ocenić, czy jeszcze będziemy mieli wzrosty, czy jednak może się tutaj jakaś korekta lub nawet zmiana kierunku wydarzyć. Troszeczkę światła może nam rzucić tutaj span drugi, istotnym punktem w sytuacjach, kiedy mieliśmy przez jakiś okres płaskie Kumo, które świadczyło o konsolidacji, jest punkt przecięcia SSA i SSB, czyli tak zwane Kumo Twist. Ten punkt, tak jak mówiłem, wyznacza nam poziom rynku, wokół którego cena może oscylować właśnie w tej konsolidacji. Jeżeli wiemy, że to jest ten poziom rynku, to na podstawie tutaj tej dolnej części wyznaczamy sobie obszar, w jakim się może poruszać, połowę obszaru, w jakim się ta cena może poruszać, no i odkładamy go na górę. Widzimy tutaj, że cena idealnie doszła do tej krawędzi tego obszaru, który został wyznaczony za pomocą Kumo Twist, więc tu jest silna sugestia, że jednak przynajmniej jakaś korekta powinna tutaj nastąpić. Na ekranie widzimy troszeczkę szerszą perspektywę. Tutaj w tym prostokącie znajdowała się część wykresu, którą poprzednio analizowaliśmy. Widzimy zaznaczone tutaj poziomy wsparcia i oporu. Te poziomy zostały wyznaczone w oparciu o wykres tygodniowy. Jak widać, nasza analiza, która wskazywała, że może dojść do odwrócenia ceny, znajduje tutaj dodatkowe oparcie w postaci tego poziomu oporu. Widać, że cena się zatrzymała na nim. Ten poziom był respektowany kilkukrotnie w przeszłości, więc możemy tutaj oczekiwać, że nastąpi zmiana kierunku ceny. Tak jak oczekiwaliśmy, cena zmieniła swój kierunek. W tej chwili postaramy się zidentyfikować, jak głęboko może zejść ta korekta, w którym miejscu powinna ona się zakończyć. Ponownie wracamy do naszego wskaźnika. Widać, że cena tutaj zatrzymała się na linii Kijun. Linia Kijun po przebiciu linii Tenkan staje się kolejnym punktem wsparcia dla ceny. Kolejna świeca potwierdza, że tutaj linia Kijun spełniła swoje zadanie. Widzimy, że chmura robi się coraz grubsza. Oznacza to, że przyszły poziom wsparcia i oporu tutaj staje się silniejszy. To, co mnie niepokoi, to to, że Kumo jest nadal płaskie. Wprawdzie tu linia SSA jest, już wzrasta. Zwróćmy uwagę też na linię Kijun i Tenkan. Widać, że nastąpiło tutaj znaczne odchylenie od równowagi. Odległość pomiędzy liniami Kijun i Tenkan wzrosła znacząco. Prawdopodobnie linie będą dążyć tutaj do spotkania. Może tutaj dojść do przecięcia się tych dwóch linii, co by znaczyło, że oczekiwać powinniśmy spadków. Nie jest to niewykluczone, gdyż
Kumo, tak jak mówiłem, jest płaskie, nie ma tutaj jeszcze takiego znaczącego poparcia ze strony tego Kumo do dalszych wzrostów. Jeszcze spójrzmy na tą sytuację z punktu widzenia spanu 5. Cofnijmy się troszeczkę, zauważmy, że tutaj ostatnia fala, która się pojawiła, to była fala N i ona trwała przez 36 okresów. Okazuje się, że te 36 okresów wypada nam właśnie w momencie tej korekty, więc jest wysoce prawdopodobnym, że tutaj nastąpi również zmiana kierunku ruchu ceny. Tutaj mamy do czynienia z linią V. Tak jak mówi Hosoda, zgodnie z tym, co zapowiadał, to jest jedna z podstawowych formacji. Również tutaj z punktu widzenia spanu 5 mamy potwierdzenie lub sugestię, że ta korekta powinna się tutaj nam zakończyć. Spójrzmy jeszcze na poziomy wsparcia oporu, które zostały wyznaczone na wykresie tygodniowym. Widać, że tutaj korekta doszła do jakiegoś znaczącego poziomu wsparcia, respektowanego zarówno jako poziom oporu, jak i poziom wsparcia w przeszłości, więc jest wysoce prawdopodobne, że cena teraz będzie wzrastać. Do tego momentu mamy już jakby określone dwa cykle, czyli cykl 26, który został określony na podstawie ruchu ceny od dołka do tego szczytu, no i cykl 36, który jest jakby tutaj cyklem opartym na ruchu dwufalowym, czyli fali V, który określa tutaj nam koniec korekty. Spójrzmy, co wydarzyło się dalej. Tak jak powiedziałem wcześniej, mieliśmy tutaj 3 sygnały, które świadczyły o wzrostach, czyli poprawę 3 ról, czyli Złoty Krzyż, Tenkan przebija Kijun, Chikou-span wychodzi ponad cenę, cena przebija Kumo. Widzimy, jak tutaj Chikou-span respektuje linię Ichimoku, odbija się tutaj na przykład od linii SSB, tu jest od linii SSA. W tym momencie widzimy, że opiera się on na cenie, prawdopodobnie jest możliwe, że tu się odbije. Tu mamy oparcie się ceny na linii Kijun, tak jak mówiliśmy, to jest ten koniec korekty, który prognozowaliśmy. Tak jak mówiłem poprzednio, linie Tenkan i Kijun dążyły do przecięcia, połączyły się one tutaj, przez chwilę poruszały się tym samym torem. W tym momencie linia Tenkan rozdzieliła się, wyszła ponad linię Kijun, czyli ponownie mamy tu sygnał prowzrostowy Złotego Krzyża. Jednocześnie pojawia się tu nam sygnał trzech linii, też prowzrostowy, czyli mamy w kolejności ceny na górze linię Tenkan, Kijun, SSA i SSB. To jest jeden z silniejszych sygnałów. Kumo robi się również grubsze, nadal porusza się horyzontalnie, ale tutaj już mamy dosyć mocną sugestię, że cena powinna wzrastać nam. Tutaj możemy otwierać kolejną pozycję, jeżeli otwieramy w oparciu o wykres dzienny. I jak widać, tutaj nastąpiły wzrosty. Widać, że ten wzrost jest silny, gdyż cena opierała się, linia Tenkan była skuteczną linią wsparcia. W żadnym momencie praktycznie cena nie zamknęła się poniżej linii Tenkan, czyli tu mamy do czynienia z silnym trendem. Widzimy, że Chikou-span porusza się również w otwartej przestrzeni. Nie ma tu żadnych przeszkód, które by zahamowały ten ruch linii Chikou-span. Również nasza chmura wreszcie zaczęła podążać również ku górze, wskazując na to, że mamy tutaj silny trend wzrostowy. Linia Tenkan, Kijun, SSB, wszystkie wskazują tutaj kierunek, nazwijmy północy, więc to jest potwierdzenie, że mamy do czynienia z silnym trendem zarówno w okresie krótko, średnio, jak i długoterminowym. Zastanówmy się, dokąd ten wzrost powinien teraz, jak długo będzie ten wzrost trwał nam. Do tego posłużą nam cykle, które wcześniej wyznaczyliśmy. Zacznijmy od cyklu 26. Wcześniej mówiłem, że istnieją takie momenty czasowe, które nazywamy dniem zmiany, a w których cena odkrywa nam swoje tajemnice. Sprawdźmy zatem, czy moment określony przez cykl 26, czyli
czy ta świeca możemy uznać za dzień zmiany. Tak przedstawia się cała sytuacja. Tak jak mówiłem, te wcześniejsze świece z punktu widzenia wyznaczenia dnia zmiany są dla nas mniej znaczące. Dla sprawdzenia, czy ta świeca stanowi właśnie ten dzień zmiany, będziemy szukać potwierdzenia, czy dotarła ona na przykład do jakiegoś zasięgu cenowego. Jak się okazuje, świeca bardzo dokładnie dotarła do zasięgu cenowego N, czyli odcinek AB jest odłożony od punktu C, daje nam właśnie ten zasięg, tak jak tutaj na tym wykresie, więc tą świecę możemy uznać za potencjalny dzień zmiany, ewentualnie również dzień zwrotu. Spójrzmy jeszcze na poziomy wsparcia i oporu wyznaczone z wykresu tygodniowego. Ponownie widzimy, że cena zatrzymała się na kolejnym poziomie oporu, co może sugerować, że będziemy mieli teraz do czynienia z korektą. Korektę pozwoli nam określić cykl 36, wcześniej wykonany, jak również span 5. I znaczmy sobie tutaj fale w poszczególnych cyklach. Widzimy, że zarówno w pierwszym przypadku, jak i w drugim mamy do czynienia z falami V, więc jest to bardzo prawdopodobny moment, w którym cena zmieni teraz swój kierunek. No jak widzimy, tak się też stało. Przejdźmy teraz do omówienia sytuacji z wykorzystaniem spanów od 1 do 3. Tu jest ten moment, gdzie dotarła nasza korekta. W tym momencie widzimy, że ta świeca zamykając się powyżej linii Tenkan wygenerowała sygnał wzrostowy 3 linii. Widzimy, że mamy do czynienia z dość silnym trendem wzrostowym. Cena nie zamknęła się ani razu poniżej linii Tenkan. Linia Chikou również dosyć ostro podąża ku górze. To samo linie Tenkan, Kijun i SSB, czyli mamy tutaj bardzo silny trend wzrostowy w okresie krótko, średnio i długoterminowym. Chmura też dosyć ostro podąża. Tutaj w tym momencie widzimy, że cena znacznie odeszła od linii Tenkan i Kijun. Może to sugerować, znaczy jest to już takie zakłócenie, poważne zakłócenie równowagi. Możemy oczekiwać, że cena będzie starała się do tej równowagi w najbliższym okresie tutaj powrócić. Jak widać, cena mocno zapikowała w dół. To jest właśnie ten powrót do tego stanu równowagi. Podejrzewam, że tutaj większość z Was po takim czymś z pewnością zamknęłaby pozycję, którą miałaby wcześniej otworzoną. Natomiast z punktu widzenia cykli i dni zmiany powinniśmy poczekać przynajmniej do cyklu 26 lub 36. Widzimy, że span 5, że ta ostatnia fala, która się pojawiła w cyklu 36, to była fala typu N, po której możemy się właśnie spodziewać zmiany kierunku. I właśnie ta fala nam tutaj wskazuje, że ta świeca, która wcześniej była określona przez cykl 26, niekoniecznie musi być uznana za dzień zmiany. Więcej informacji dadzą nam zasięgi. Widzimy, że świeca, która była w okresie 26 nie dotarła do zasięgu E, ale świeca, która była określona przez cykl 36-dniowy, idealnie doszła do tego zasięgu. Wcześniej te ruchy, z uwagi na to, że wypadały poza określonymi przez nas cyklami, nie były tutaj uznawane za dni zmiany. I tak tu się kształtowała cała ta sytuacja. Widzimy, że pierwsza fala N osiągnęła zasięg N, kolejna fala osiągnęła zasięg E. Pamiętacie pewnie też mój film o metodzie Sakaty. Widzimy, że tutaj też się to potwierdza, że mieliśmy tutaj 3 impulsy wzrostowe i teraz po tym impulsie należy oczekiwać, że rynek odwróci swój kierunek. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że to, co Wam przedstawiłem, będzie dla Was przydatne. Zachęcam jeszcze raz do polubienia i subskrybowania mojego kanału. Jakość pojawiania się kolejnych filmów będzie zależała od popularności kanału. Nie ma nic bardziej motywującego od widocznego zainteresowania tym, co tutaj chciałem Wam zaprezentować. Dziękuję i do zobaczenia.